Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was oczywiście znowu pyszne danie i tym daniem będzie piernik staropolski, dojrzewający. Mamy dzisiaj już ostatni dzień listopada, upiekłam go i chcę Wam wstawić do internetu, żebyście mogli jeszcze sobie do świąt upiec taki pierniczek. I dlatego dzisiaj zastanawiałam się, jak zrobić, czy w jednej części, czy w dwóch, ponieważ troszeczkę pracy jest z tym. Ja Wam chcę pokazać, jak ja robię to ciasto, ja Wam chcę pokazać, jak ja piekę to ciasto w tym filmiku. Chcę Wam pokazać również, jak ja sobie tą polewę przygotowuję i oczywiście tą marmoladę, żeby nam się nie zepsuła i na co zwrócić uwagę. Oczywiście później jak przekładam i jak dekoruję tego piernika. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby Wam to wszystko pokazać i pomyślałam sobie, że zrobię Wam w jednej części. Dlatego na początku chcę Wam powiedzieć, że pierwsza część filmiku składa się jakby z tego robienia tego ciasta, żeby on sobie później powstało i jak ja to robię, a druga część już jak ja piekę to ciasto i jak sobie te dodatki do tego ciasta przygotowuję i jak sobie dekoruję tego piernika. I dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że pierniczek wyszedł pyszny, a więc mamy już pierwszy adwent i ja już mam kaweczkę, proszę zobaczyć. A tutaj jest już ten piernik. Tutaj jest jeden kawałek pokrojony. Tak wygląda. Pyszny, po prostu pyszny. Nie za słodki, smaczny, aromatyczny, soczysty. Możecie nawet 2 tygodnie wcześniej tylko zrobić. On będzie również smaczny. Ale to, co jest tutaj ważne teraz, żebyście po przełożeniu tego piernika, żebyście ten piernik upiekli sobie już za 3-4 dni przed świętami. Ponieważ on wtedy musi jeszcze powstać, zmięknąć. Naprawdę pycha. A więc zapraszam bardzo serdecznie. Potrzebuję kostkę masła. Do tego trzeba dodać cukru. Ile cukru? A więc różnie są w przepisach. Dla mnie 1,5 szklanki cukru to jest za dużo, a więc ja daję tylko i wyłącznie szklankę cukru i to jest 200 gram, ponieważ my będziemy mieli jeszcze miód, a miód to też cukier. I 500 gram miodu. I ja to robię na kilogram mąki. Można robić z połowy, jak najbardziej. Ale jak robimy, to możemy się z kimś jeszcze podzielić. I dodajemy gdzieś pół łyżeczki soli. Nie więcej. I niech sobie stoi. Odsypałam sobie kilogram mąki. Ja tutaj jeszcze dam jeden cukier waniliowy, ponieważ ja lubię taki lekko zapach wanilii, nie przeszkadza. I teraz proszę zobaczyć, ja tą gorącą masą zalewam tą mąkę. Ona się jakby tak zaparza i mieszamy. Jak to przestygnie, to dopiero wtedy dodamy jajka, sodę, mleko. Wyrobimy, przełożymy do jakiejś miseczki. Może być porcelanowa, kamienna. Ja do środka daję migdały, ponieważ migdały mi lepiej smakują. Możecie dać orzechy. Ja nie mam takiej przyprawy, czyli nie mam kardamonu, mam goździka, ale Wam powiem, dlaczego daję tą przyprawę. Ponieważ tutaj są anyż, kardamon, imbir. Ja też mam gdzieś tutaj imbir. Możliwe, że jeszcze starkuję kawałeczek imbiru,
że tu jest 8 do 10 gram, że starczy na kilo mąki. I tak mam cynamon, kolendra chyba to jest kolendra, gałka muskatołowa, gałka muskat, kardamon, pieprz, orangen, szale, czyli skórka z pomarańcza i goździk i anyż. To jest ta niemiecka. Ja z niej piekę, ponieważ ona jest naprawdę bardzo fajna. Ale zobaczcie, tutaj w Polsce macie również taki piernikowy, taką przyprawę piernikową. I jeżeli nie macie tych składników w domu, to nie obawiajcie się. Dajcie tej przyprawy. Starkuję z centymetr tego imbiru. I Wam powiem, że nie obawiajcie się imbiru. On jest cudowny. On jest naprawdę coś pysznego. Ja tutaj wsypię 100 gram tych migdałów. Wiem, że rozpuszczę. To jest kakao. I to będzie około 8-10 gram. I to wszystko zalewam teraz mlekiem. I teraz dam do tego sodę. 3 łyżeczki sody. I biorę raz, 2, 3 łyżeczki. I to, co do tego jeszcze dam ekstra, to jest z pół łyżeczki cynamonu. Biorę 3 jajka, 1 żółtko. Włączam sobie już mikser ręczny i zaczynam miksować to ciasto, dodając jajka. Ja na początku dam 2. Tutaj proszę pamiętać, żeby nie zalewać mąki razem z tym natronem, z tą sodą, ponieważ tu może Wam się wtedy zaparzyć. Ale proszę zaparzać, ponieważ tak, w ten sposób jest bardziej delikatne to ciasto. Mieszam to wszystko i wylewam już pół i miksuję dalej. Tak wygląda już to ciasto. Proszę zobaczyć, takie dosyć gęste. Gdyby było takie bardzo ciężko, gęste takie bardzo, to proszę dolać troszeczkę mleka. Bo ja podałam pół szklanki mleka, ale szklanka szklance nie jest równa. To, co Wam mogę jeszcze podpowiedzieć, niedługo dam Wam filmik o moich domowych gadżetach, czy tych pomocach kuchennych, żeby patrzeć, jaką moc ma ten ręczny mikser. To jest bardzo ważne. Ja Wam powiem, że taki mikser musi mieć 500, 550, 600, będzie dobry. Jak będzie miał 350 czy 400, będzie ciężko. A więc to tylko tyle, ponieważ myślę, że to jest bardzo przydatne. Miski ja dam do takiej miseczki, którą używam do sosu. A więc idzie też. I teraz ja to wszystko... Aha, widzicie, tu jest takie grudki są. Widzicie, nie wiem, czy ktoś może pomyśleć, że jakieś grudki są. To nie są grudki, tylko to są te płatki migdałów. A więc wszystko jest dobrze. Ciasto tak powinno wyglądać, dlatego Wam to jeszcze pokażę. Te ciasta piernikowe, one się tak troszeczkę ciągną. Je ciężko jest nałożyć na blaszkę, ale możecie sobie namoczyć łyżką, możecie sobie również pod papier, jak pieczecie, dać odrobinkę oleju, rozprowadzić po blaszce i położyć papier. A to jest dla Was takie serduszko, jeżeli zauważycie. Dlatego teraz odstawiam to na przynajmniej 2 tygodnie, 2,5 tygodnia. I teraz zaczynamy drugi etap, można powiedzieć. Ciasto postało sobie prawie 3 tygodnie
I teraz przechodzę do pokazania Wam, jak ja robię z blaszką i z tym papierem, ponieważ na nim będę piekła. I wszystkie ciasta takie, można powiedzieć, ciągnące, lejące, jak na przykład Karpatka, Snickersy, to je trzeba tak ładnie rozprowadzać po blaszce. I Wam powiem, że ja nalewam łyżkę oleju. Resztę, można powiedzieć, mogę zebrać, jak jest za dużo. I wtedy kładę ten papier. To jest niby taka, wiecie, mała rzecz, ale bardzo przydatna. I proszę zobaczyć, tak wygląda. Lekko ściemniało, ale jest twarde, nie zepsute. Pięknie pachnie, naprawdę. I teraz podsypujemy mąką w stolnicę. Ręce również, proszę zobaczyć, ściągnęłam ekstra, żeby Was nie denerwowało. A więc babcia też się coś uczy i chcę, żeby dla Was było fajnie, a więc musi być fajnie. Proszę zobaczyć, jak wygląda to ciasto pięknie. Ono jest takie lekko brązowe, ponieważ ja nie dałam dużo kakao. Obsypuję. Oczywiście, jeżeli macie więcej czasu, to możecie i 4 tygodnie trzymać. Zobaczcie, z ciastem się nic nie dzieje, nie? I teraz dzielimy sobie na przykład na 4 części takie ciasto. To ciasto nadaje się również na małe pierniczki. I tutaj na podsypanie też potrzebujemy z 50-100 gram mąki. I teraz robię sobie takie porcje, które będę później rozprowadzać na blaszce, żebyście wiedzieli o tym. A więc każdą część troszeczkę trzeba obsypać mąką, żeby Wam się nie kleiło. I teraz do akcji wchodzi znowu olej. Można powiedzieć. Tutaj sobie nalewamy z łyżkę 2 oleju. Zaraz Wam powiem po co. To ciasto możemy wałkować sobie, ale jak ono jest takie lejące czy ciągnące się, radzę Wam dać na blaszkę, na ten papier i sobie tam ładnie rozprowadzać. Ja nieraz tak robię również z ciastem kruchym, bo ono mi się ciężko rozprowadza. Biorę taki jeden placek. I sobie oliwkuję ręce i rozprowadzam. To jest blaszka duża, a więc dam, można powiedzieć, że na blaszkę 2 porcje. Wtedy nie muszę piec w 4 częściach, tylko w 2. I proszę się nie obawiać, będzie wszystko dobrze. Jeżeli Wam troszeczkę ciasta zostało, zróbcie sobie pierniczki i nie obawiajcie się, że ja tamtą mąkę zaparzałam. Ja to też mam ze starego przepisu, można powiedzieć. Oczywiście wszystkie przepisy, jakie tam popatrzę sobie, to robię po swojemu. Tak wygląda teraz to ciasto. Wkładam do piekarnika nie bardzo wysoko, tak gdzieś w połowie, góra, dół, 165 stopni na około 15-20 minut, bo to zależy, jak grubo rozwałkujecie. Ja Wam powiem na przykład 20 minut, a to już będzie dawno upieczone. Pod filmikiem podam Wam wymiary tej blaszki, ona jest większa. Teraz to, co mogę sobie zrobić, to przygotować marmoladę. Zmieszam, zagotuję, żeby ta woda z 5 do 10 minut odparowała i wtedy będę przykładać tym. Ja daję marmoladę śliwkową moją, tu jest około 300 gram i mieszam z innymi, ponieważ moje dzieci nie lubią śliwkowej.
Mąż też nie przepada. A wy zróbcie sobie, jaką wy sobie życzycie. Tutaj mam jeszcze truskawkową 450. A więc dam 450 tej truskawkowej. I możliwe, że już to starczy. A wiecie, co ja tutaj jeszcze też dam? Cynamonu. Z pół łyżeczki. I w tych ciasteczkach też się nie wyczuwa, co robiłam. Był jeden fajny smak, dlatego nie obawiajcie się. Jeżeli wam tutaj zostanie troszeczkę, nałożycie na ciasto, to wam powiem, że włóżcie znowu tutaj do słoiczka i wtedy sobie używajcie ją do ciastek, do na przykład na chleb, nie? Na bułeczkę nie ma problemu. Gotuję to, proszę zobaczyć, takie to jest rzadkie. Widzicie? I proszę się nie obawiać, to jest wszystko dobrze. Nastawiam sobie na 5, może na 7 minut. Jeszcze raz, na 7 minut zmniejszyłam i niech ona się gotuje tak, jak gdyby odparowywuje tą wodę sobie. I teraz wam pokażę, jak ja robię tą polewę. Pół dałam czarnej i jedną mleczną czekoladę. Tutaj mam półtorej czekolady i ja jeszcze do tego daję taką kuwerturę. Myślę, że to można też już w Polsce dostać. To, co ja do tego daję, to troszeczkę mleka z 1/3 szklanki mleka. Teraz do jakby zagotowania się tej czekolady i na koniec do tego daję łyżkę oleju. Jak już taka będzie gotowa, wtedy ta masa będzie taka bardziej szklista. Widzicie, jak ona się tutaj ładnie już rozrabia. Jeżeli nie chcielibyście z mlekiem, to zróbcie z wodą. Pół szklanki wody i idzie też. Z łyżkę oleju. Widzicie, i ona taka będzie wtedy błyszcząca, lejąca. To będę wałkowała później. Oczywiście przełożę. Podsypałam cukrem, pudrem tą masę marcypanową. Bardzo, bardzo cieniutko. I wtedy wyjdzie wam jak takie ciasteczko, jak domino. Nie wiem, czy jedliście domino z marcypanem w czekoladzie. Piernik taki naprawdę super smakuje. Pierniki się nam na przykład pieką. Możemy w tym czasie takie rzeczy zrobić, jak marmoladę, polewę. Rozwałkować sobie to, jak wygląda. On jest ciemny, ale nie jest taki bardzo brązowy. Ja dałam tylko chyba łyżkę kakao. Gdybyśmy wałkowali, to możliwe, że ono by nie było takie nierówne, można powiedzieć, ale że to jest ręczna praca. Ono może być gdzieś wyżej, gdzieś niżej. Nie ma problemu. Wszystko będzie dobrze. Możemy sobie pokroić na 3 części i przełożyć. Możemy sobie na 6 części. Możemy sobie na... I teraz wam pokażę, jak się upiekł ten piernik. W środku pieczony, nie ma nic surowego. Wszystko jest dobrze. I tutaj również. A wy sobie dzielicie, jak sobie chcecie. I wtedy smaruję i nakładam albo 3 warstwy. Ja myślę, że 3 warstwy są wystarczająco. Widzicie, bo tu przyjdzie jeszcze ten marcepan. Tu przyjdzie ta masa, marmolada, to będzie wyżej, żeby wam do jedzenia było też fajnie. Marmolady musimy mieć około 800 ml. Można powiedzieć niecały kilogram tej marmolady, tego marcypana troszeczkę, tej polewy. Teraz odczekam jeszcze z godzinę, żeby one mi fajnie odparowały. To jest bardzo ważne. One nam wtedy troszeczkę zesztywnieją, ale tak ma być, żeby one dobrze nam podeschły troszkę. Ten już jest, ten pierwszy jest fajnie już taki sztywniejszy. I teraz proszę zobaczyć, to jest ta moja marmolada. Ona już się zestygła. Widzicie? Pięknie pachnie. I teraz na taki kawałek tutaj nakładam
tą marmoladę. Ja od razu nałożę, żebym mogła później spokojnie zawinąć. I rozprowadzam ją. Możemy łyżką, możemy nożem. Na to kładę następny. Dwie łyżki. I teraz na to ja położę tą marcypanową masę. Taką większą, żeby mi tutaj pasowała. Proszę zobaczyć, tutaj mogę sobie oberwać tą masę, a tu mogę sobie dopasować. A więc widzicie, nie ma problemu. I jeszcze dołożę. I teraz jeszcze raz na to położę marmoladę, żeby ta druga strona górna również mogła nasączyć się troszkę. Możemy tak położyć, ale możemy położyć również tak, jak ja kładę. Widzicie? To wtedy macie tutaj do polania równiutko. Zawijam. Ja teraz to, proszę zauważyć, zawinę folię aluminiową i na takie coś kładę coś ciężkiego. Może być garnek z wodą, miska z wodą. Tutaj mam taki ciężki garnek. Postawiłam, żeby mi to fajnie razem ścisnęło każdą część i żeby to dobrze nasiąkło. I proszę zobaczyć, czekoladę już znowu sobie zagrzałam. Tak wygląda, tak musi być gęsta. Ciasto przekładam sobie tutaj. I teraz możemy sobie już wylać i wysmarować tą czekoladą. Smarujemy boki w cieście najpierw. I teraz proszę zobaczyć, mam tutaj takie płatki, na przykład migdałowe. Możemy sobie na przykład naokoło jeszcze obrobić. Mamy orzechy. Możemy również orzechami. I jak już tak ta czekolada zestygnie, będzie naprawdę twarda, to wtedy dopiero możemy zapakować. I możemy ukroić komuś połowę, możemy po paseczku, zależy ile macie, ile chcecie. Bo będzie dosyć dużo, możemy się podzielić. Tutaj mam rodzynki, jak ktoś lubi. Tutaj równam boki, widzicie? I chętnie je odłożę, później zjem. A więc równam te boki, widzicie? Dopiero teraz, jakby przed położeniem tej czekolady, mogę sobie te boki wyrównać i odkroić. I następny kawałek gotowy. Wkładam sobie gdzieś do przestygnięcia. Proszę zobaczyć, odkroiłam już kawałeczek. Ono musi jeszcze postać. Tu mamy te dwa. I tak wygląda. Ukroiłam kawałeczek i zaraz spróbuję, jak smakuje. Pięknie pachnie. Tak wygląda. Powiem Wam, że jadę zaraz do koleżanki, zaniosę jej i myślę, że będzie również tak samo begeistry czy zadowolona jak ja. A więc super ciasto. Zapraszam bardzo serdecznie.